Rok 1840. Komisja Duera przedstawia swój raport nowojorskiemu Zgromadzeniu Stanowemu. Jej zadanie to decyzja o losie chłopów z latyfundiów tzw. patronów w stanie Nowy Jork. Chłopi od ponad roku podtrzymują bunt przeciwko szeryfom, mającym egzekwować na nich feudalne kontrakty z XVIII wieku. Biedni wieśniacy budzą sympatię opinii publicznej. Politycy snują plany wykorzystania sytuacji, ale doktryny prawne XIX wieku nie ułatwiają działania reformatorom. Ten film ma swoją pierwszą część podlinkowaną na ekranie i w opisie, gdzie naświetlone jest tło i początek wojny czynszowej. Tak jak dzisiaj, Stany Zjednoczone w latach 40. XIX wieku były krajem dwóch partii. Jedną z nich była partia Whigów, do której należał również gubernator Nowego Jorku William Seward. Whigowie to partia wielkiej wizji. Tak zwany system amerykański miał wynieść gospodarkę USA na wyżyny za pomocą wysokich ceł protekcyjnych, państwowej polityki bankowej oraz finansowania nowych inwestycji korporacyjnych z publicznego długu. Whigowie to również rządy elit. Z początku próbowali zatrzymać reformy rozszerzające prawa wyborcze, ale z czasem przeszli na bardziej wyrafinowaną strategię. W końcu elity wciąż mogą rządzić w demokracji, jeżeli oderwie się głosowanie od realnych decyzji politycznych. Na przykład w bardzo głośnych wyborach prezydenckich 1840 roku przekaz Whigów był taki, że ich kandydat, panicz z wirginijskiej plantacji, William Harrison, to prawdziwy człowiek ludu, z chaty z Bali, popijający mocny cydr z beczki, nie ten co ten wymuskany Martin van Buren. Co ciekawe, z programu wyborczego zupełnie świadomie zrezygnowano, bo po co? Jeszcze by kogoś odstraszyli. Więc w ten sposób kapitałowe elity związane z Whigami mogły przeprowadzać swój program, choć oczywiście można dowodzić, że jednocześnie był to program prowadzący Stany Zjednoczone ku ich przyszłej mocarstwowości. Z drugiej strony mamy Partię Demokratyczną i jest to ta sama partia prezydenta Bidena, którą znamy dzisiaj. Powstała w roku 1828 wśród zwolenników prezydentury Andrew Jacksona. Demokraci byli stronnictwem określonej doktryny, znanym z działania jak zdyscyplinowana partyjna machina. Domagali się w duchu Jacksona równego głosu dla wszystkich obywateli, nawet biedoty i katolików, a także żeby rząd nie faworyzował żadnych osób kosztem innych. I teraz, jeśli chcemy tworzyć nowe korporacje do budowy linii kolejowych i kanałów z publicznych pieniędzy, jak to chciała partia Whigów, to ktoś będzie miał akcje tych firm, a ktoś nie. Ktoś mieszka w mieście, gdzie dojdzie kolej, a ktoś nie. Ale dług publiczny obciąży wszystkich. Taka była mniej więcej ideologiczna podstawa oporu demokratów wobec systemu amerykańskiego. Uważali, że państwowo-kapitalistyczna modernizacja po wigowsku wprowadzi nierówności do społeczeństwa, gdzie każdy sobie sam pracuje, jeszcze najlepiej na roli. Te dawne spory i to, jak przebiegały podziały, może się dziś wydawać egzotyczne. Za 100 lat dzisiejsze konflikty polityczne też będą w większości rozwiązane lepiej czy gorzej, albo w zasadzie zapomniane. I pewnie też będzie się postrzegać współczesną politykę ze zdziwieniem i trochę pewnie nierealistyczną perspektywą. Dziś patrzy się często na historię Stanów w tym okresie przez pryzmat niewolnictwa i to rzeczywiście stanie się dominującą kwestią za dekadę czy dwie. Ale wcześniej w obu partiach byli politycy opowiadający się za i przeciw niewolnictwu i to była najbardziej kwestia bycia z północy lub południa. Z różnych względów nasza współczesna polityka nie krąży wokół postulatu, żeby znieść niewolnictwo i brutalny wyzysk na całym świecie natychmiast, choć to są wciąż realne problemy. I podobnie większość Amerykanów z północy z zasady sprzeciwiała się niewolnictwu, ale na co dzień nie musieli go oglądać i uważali je za długoterminowy problem. W tych więc warunkach do Nowego Jorku napływały alarmujące wieści z północy stanu. Rolnicy żyjący w poddaństwie gruntowym w latyfundium Rensselaerwijk i innych wokół rzeki Hudson i miasta Albany
zbuntowali się przeciwko dawnym umowom z patronami. Pod koniec 1839 Posse Comitatus, czyli takie pospolite ruszenie mieszkańców Albany, niemalże starło się pod Clarksville z gromadą uzbrojonych chłopów czynszowników. Miejscowy szeryf, demokrata, wezwał gubernatora Sewarda z partii Whigów do zbrojnej interwencji. Gubernator postawił w stan gotowości oddziały stanowej milicji z hrabstwa Montgomery i miasta Nowy Jork, a jednak wezwał obie strony do wstrzymania się. Władze stanu, jak obiecał, mogą w pokojowy sposób znieść czynsze, posługi pańszczyźniane i ograniczenia w sprzedaży ziemi. Ta obietnica powtórzyła się w przemówieniu Sewarda otwierającym sesję legislatury stanowej w 1840. Gubernator zapewnił Nowojorczyków, że opinie o panującym akurat kryzysie finansowym są przesadzone, że problemy rozwiąże pomoc federalna i nowe kredyty na inwestycje w kanały i koleje i że sprawa czynszowników zostanie rozwiązana. Ale jak? Jak właściwie? Na przykład na ziemiach polskich, poza zaborem rosyjskim, poddaństwo było już wtedy zniesione, ale konstytucja amerykańska wśród swoich zapisów ma tak zwaną klauzulę o umowach, contract clause, którą w XIX wieku odczytywano jako zakaz zmiany jakichkolwiek umów między osobami przez państwo. Więc w zgromadzeniu stanowym Partia Demokratyczna rzuciła się na deklarację gubernatora, że chce złamać konstytucję. I posłowie wigowscy też to w zasadzie tak widzieli, zwłaszcza, że w ich stronnictwie była stara, bogata, konserwatywna kamaryla, łącznie z głównymi latyfundystami, braćmi Van Rensselaerami. Takie było źródło powołania Komisji Duera. Oficjalnie miała ona opracować metodę zniesienia poddaństwa w stanie Nowy Jork, ale prawnicy spodziewali się, że nie ma metody. Jeżeli przodkowie czynszowników zawarli takie umowy, oddając siebie i swych potomków w poddaństwo, to już koniec. W ramach wolności kontraktu nie można zmienić tych umów bez zgody patronów. A jednak przewodniczący komisji William A. Duer Jr. myślał, że odnalazł pewien sposób zniesienia feudalnych czynszów bez naruszenia konstytucji. Jest coś takiego jak państwowe wywłaszczenie, eminent domain w amerykańskim języku prawnym. To narzędzie zwykle jest stosowane do przymusowego wykupu ziemi od właścicieli, żeby tam zbudować, powiedzmy, drogę czy linię kolejową. Duer wpadł na pomysł, żeby w podobny sposób przeprowadzić przymusową sprzedaż praw feudalnych Van Rensselaerów i innych właścicieli. Pytanie, ile by to kosztowało, i odpowiedź brzmi, pewnie raczej drogo, to trochę dużo ziemi. Ale na początek powołano nową komisję, posłaną w teren, żeby zbadać sytuację na miejscu oraz wyliczyć sprawiedliwy koszt takiego wywłaszczenia. Komisja powstała, zorganizowała spotkanie latyfundystów z czynszownikami w roku 1841, gdzie stanowiska obu stron były jak na początku wojny czynszowej dokładnie. Co do wyceny, powołano takich ludzi, że stwierdzili, że trudno powiedzieć i rozłożyli ręce. Tyle więc wyszło z duerowskiego projektu. Jeżeli potem, mniej więcej do wyborów na gubernatora w 1842 roku, odbywało się bez walk na terenach konfliktu czynszowego, to odpowiadało za to wigowskie porozumienie pod stołem między gubernatorem Sewardem, młodymi Van Rensselaerami i kongresmenem Danielem Barnardem, który był luminarzem nowojorskich konserwatystów i zarazem głównym wierzycielem Van Rensselaerów, chcącym oczywiście pieniędzy. Tak więc Barnard tymczasowo nie męczył kolegów o forsę, ci nie próbowali szczególnie ściągać czynszów, wieśniacy nie mieli okazji do walk z szeryfami, a gubernator mógł uważać ten trudny problem za zamieciony pod dywan na użytek wyborów, które zresztą i tak przegrał, ale to głównie z powodu skonfliktowania Whigów z prezydentem Tylerem, który przejął władzę po śmierci jego kolegi Williama Harrisona. W tym czasie więc środowiska czynszowników dojrzewały do idei, żeby zamiast być elementem rozgrywki głównych partii, mieć swoją własną organizację polityczną. Jeszcze rok 1843 przyszedł w cieniu ustawy autorstwa demokratych, niejakiego Henry'ego Stronga,
który zaproponował uregulowanie istniejącego ograniczenia egzekucji komorniczej, takiej zupełnie doczysta. Demokraci też nie byli entuzjastami czynszów feudalnych, chociaż mieli problem z wymyśleniem metody ich zniesienia pasującej do ich własnej doktryny. Dopóki trwała debata nad ustawą Stronga, latyfundyści starali się nie przyciągać publicznej uwagi, żeby media skupiały się na kwestii, czy banki będą pożyczać ubogim, jak nie będzie można im zlicytować ostatniej krowy. Notabene Van Rensselaer wciąż mógłby wyrzucić czynszownika z ziemi według ustawy Stronga, ale jemu tak naprawdę chodziło o ściągnięcie pieniędzy, zwłaszcza, że trochę trudno by było o świeżych jeleni do kupna ziemi obciążonej poddaństwem gruntowym. W roku 1844 powstała oficjalnie partia antyczynszowa, Anti-Rent Party. Ówczesne partie w USA były relatywnie bardziej rządzone przez zgromadzenia członków niż znane nam z dzisiejszej rzeczywistości partie de facto wodzowskie. I dzięki tej organizacji czynszownicy mogli samodzielnie manewrować z wystawianiem własnych kandydatów na przykład do legislatywy stanowej albo popieraniem cudzych w zamian za jakieś ustępstwa. Stronnictwo antyczynszowe nie było środowiskiem jednolitym. Sprawą wieśniaków zainteresowała się na przykład grupa prawników, którzy bronili pozwanych chłopów w sądach czy pisali projekty ustaw. Ale jeszcze w roku 1843 pojawiła się smakowita sprawa ważności tytułów prawnych latyfundystów. Otóż, jak wspomnieliśmy w pierwszym odcinku, wywodziły się one z XVIII czy nawet XVII wieku, z nadań korony angielskiej i nawet wcześniejszych holenderskich. W XIX wieku to były już stare papierzyska i wydawało się, że gdyby jakiś wybitny jurysta wydobył dawne nieprawidłowości, przekręty i kancelaryjne niedbalstwa, może dałoby się obalić system czynszowy w sądzie. Także niektórzy z tym wiązali swoje nadzieje. Z drugiej strony, zwłaszcza wokół czynszowniczej gazety The Freeholder, wolny posiadacz, piękna nazwa, sporo było działaczy bardziej radykalnych. Uważali oni, że likwidacja poddaństwa gruntowego nie powinna zależeć od tego, czy uda się wykazać jakieś potknięcia w feudalnych papierach. Mamy tutaj takie osoby jak Thomas Dever, redaktor Freeholdera, i George Henry Evans. Evans chciał ograniczyć ilość ziemi, którą może posiadać jedna osoba, na przykład do obszaru, który jest w stanie uprawiać, wychodząc od oświeceniowych koncepcji prawa naturalnego, wiążących się z takimi nazwiskami jak Thomas Jefferson, czy z naszej kontynentalnej perspektywy Jan Jakub Rousseau. I w założeniu miałoby to też dać każdemu obywatelowi jakiś majątek. Na polu bardziej głównonurtowej polityki możemy umiejscowić posłów do legislatywy stanowej, którzy przed wyborami załatwiali sobie równolegle poparcie partii antyczynszowej i partii Whigów. Byli to często jednocześnie prawnicy, zawsze materiał na posłów, prawda? Tacy jak Ira Harris czy William H. van Schoonhoven. Ci ludzie musieli zadeklarować czynszownikom, że poprą wszelkie legalne projekty w legislatywie prowadzące do zniesienia poddaństwa gruntowego. I oczywiście było bardzo istotne, żeby owa oficjalna część ruchu zupełnie odcinała się od ludzi przemocy i nieprzestrzegania prawa. Chodzi tutaj o opisany już w poprzednim odcinku ruch zamaskowanych Indian. Organizacja konspiracyjna działająca w tajnych komórkach, których członkowie występowali w kolorowych przebraniach zapewniających im anonimowość. Kiedy nadchodzili ludzie szeryfa z dokumentami komorniczymi, nad terenami czynszowymi ostrzegawczo rozbrzmiewały rogi. Calico Indians, Indianie Perkalowi, wyruszali stawiać opór, spalić papiery i zniechęcić stróżów prawa do dalszych działań. Pamiętacie może o ustawie Stronga o ograniczeniu egzekucji, ale sądy odczytały ją tak, że nie ograniczała ściągania czynszów, bo wtedy byłoby to działanie wstecz, na skutek czego było pod dostatkiem zajść na tym tle. Było poniekąd kwestią czasu, kiedy z tych harców wyniknie jakaś głośna tragedia. I rzeczywiście pod koniec roku 1844 na wiecu organizacji indiańskiej na terenie latyfundium Livingstonów, gdzie miał przemawiać sam dr Botton, pseudonim potężny grzmot Big Thunder, przypadkowo postrzelono nastolatka. Władze stanu postanowiły przytłumić ogólne bezhołowie i zbrojny opór przeciwko prawom panów
I na początku 1845 roku uchwalono akt przeciwko osobom zamaskowanym i uzbrojonym, ustanawiający dodatkowe kary za uczestnictwo w zamieszkach oraz dodatkowe uprawnienia dla szeryfów. I właśnie w tym okresie aktywna wojna czynszowa rozpętała się na dobre. W miasteczku Delhi w hrabstwie Delaware miejscowy wiceszeryf zwołał posse comitatus i najechał farmę kilku działaczy podejrzewanych o indyjską działalność, żeby zgarnąć ich do aresztu. W tym czasie zamaskowani czynszownicy zablokowali licytację komorniczą w innej części okolicy. Wiceszeryf Osman Steele na czele grupy ochotników kontynuował swoje wyprawy w celu wyłapywania przywódców czynszowników, aż dał się osaczyć w karczmie setce Indian. Oblężenie przerwał po 5 dniach kolejny większy zajazd obywatelski pod wodzą szeryfa Greena Mora. W Delhi umocniono przeludniony budynek aresztu i przekazano ochotnikom broń z arsenału stanowego. Ale w terenie, by tak rzec, organizacje perkalowych Indian kontrolowały wieś i podobnie jak w innych hrabstwach blokowały egzekucje komornicze. Tymczasem w partii antyczynszowej wykipiały walki frakcyjne. Niejaki pan Watson zaatakował radykałów za rzekome dążenie do agraryzmu, przez co rozumiano wówczas odgórny podział prywatnej ziemi porówno bez odszkodowań. Kojarzono to z historią rzymskich braci Gracchów, którym nie do końca o to chodziło i antyczynszowa lewica też mogła sobie protestować, że ich doktryna jest subtelniejsza i nikomu własność nie zostanie po prostu zabrana na zdrowie. Taki los radykałów tłumaczących o co chodzi. De Veera wyrzucono ze stanowiska redaktora Freeholdera, co wywołało gniewny ferment wśród szeregowych czynszowników i zresztą założył on sobie wkrótce własną gazetę pod tytułem Anti-Rentar. W tymże sierpniu 1845 roku wydarzyła się jeszcze głośniejsza tragedia. Starając się przeprowadzić zlicytowanie majątku pewnego chłopa, znani nam szeryfowie Moore i Steele wdali się w awanturę ze znacznie przeważającymi siłami przybranych czynszowników. W pewnym momencie jeden z wodzów Indian rozkazał zastrzelić konie pod licytatorami, no i tak udało im się zastrzelić wiceszeryfa Osmana Steela na śmierć. I w tym momencie sympatie niezainteresowanej ludności przeszły już zdecydowanie na pozycje antyczynszowe, a przynajmniej przeciwne zbrojnemu podziemiu. Siły prawa przez 2 tygodnie, dzień w dzień, organizowały ochotnicze zajazdy na gospodarstwa mniej czy bardziej podejrzanych osób. Dla mas aresztowanych naprędce klecono w Delhi nowe więzienia z desek. Gubernator Nowego Jorku Silas Wright ogłosił w hrabstwie Delaware stan zbrojnej insurekcji i wysłał tam stanowe wojsko. Ze strony prawników latyfundystów i części sędziów było dążenie, żeby najlepiej to powywieszać wszystkich obecnych w czasie incydentu za morderstwo, ale ostatecznie zwyciężyła chęć uniknięcia przesadnego rozkręcenia sytuacji i produkcji męczenników. Wśród pomniejszych wyroków 2 ludzi, zdaje się wyróżnionych trochę przypadkowo, skazano na śmierć. Gubernator Wright dla efektu poczekał parę miesięcy z ich ułaskawieniem. W wielu innych hrabstwach oficerowie gubernatora zawarli porozumienia z przywódcami czynszowników. Ci zobowiązali się zebrać przebranie wśród ludności, zwrócić je władzom i zaprzestać zbrojnego przeszkadzania szeryfom. Chociaż oczywiście w Stanach nie dało się obywateli całkowicie rozbroić, ze względu na konstytucyjne prawo do noszenia broni. W szeregach partii antyczynszowej nie doszło już do trwalszego porozumienia frakcji, chociaż nie przeszkodziło to całemu ruchowi osiągnąć szczytu swojego politycznego znaczenia w tym okresie. Przed wyborami do legislatywy w 1846 roku zaognił się znów konflikt między wigowskim posłem antyczynszowym Irą Harrisem a Thomasem De Veerem, który forsował kandydatów należących do radykalnego skrzydła Partii Demokratycznej, tzw. Barnburnerów, czyli palibudów, głoszących ogólną rozprawę z zepsuciem i niesprawiedliwością w społeczeństwie i państwie w granicach konstytucji. De Veer zagroził, że jak wśród czynszowników wygrają Wigowie, partia konserwatyzmu i wielkiego kapitału, to on sobie pójdzie do Nowego Jorku i musiał potem spełnić tę groźbę. Stronnicy Harrisa, uzbrojeni w obietnice ułaskawień po prześladowaniach czynszowników, zdobyli nominacje partyjne i miejsce w legislatywie. W tym czasie poparcie partii antyczynszowej było czynnikiem rzeczywiście rozstrzygającym w wielu okręgach wyborczych stanu Nowy Jork. Ale Ira Harris też nie usiedział w ruchu antyczynszowym o wiele dłużej.
Rozłam w Partii Demokratycznej sprawił, że to jedność stronnictwa Whigów stała się drogą do politycznej siły, a nie poparcie trzeciej partii antyczynszowej. Wśród demokratów mianowicie brutalnie starli się wspomniani barbernerzy przeciwni niewolnictwu z konserwatywnymi hankerami, co można by przetłumaczyć jako przykuce, którzy chcieli w kwestii niewolnictwa popierać demokratów z południa, przyszłych twórców skonfederowanych Stanów w wojnie secesyjnej. Wiatr wiał już w kierunku uczynienia z niewolnictwa głównej sprawy politycznej w USA. Póki co w postaci kwestii jego rozszerzenia na tereny świeżo zdobyte, jak Teksas, oraz kolonizowane. W ciągu następnej dekady i partia antyczynszowa, i podziemny ruch indyjski dyszały jeszcze, ale powoli obumierały. Cała sprawa nie znalazła nigdy jakiegoś widowiskowego i jednoznacznego zakończenia. Mełła się dłuższy czas w systemie politycznym i sądowym. Do konstytucji stanowej wprowadzono zakaz ustanawiania poddaństwa gruntowego, ale to tylko na przyszłość, nie naruszając istniejących stosunków, i zapis ten zniesiono potem aż w XX wieku. W sądach sprawy podważające prawomocność pańskich dokumentów, o których pamiętamy, w zasadzie poupadały, w dużej mierze przez przedawnienie rzekomych nieprawidłowości. Większość panów jednak popozbywała się praw feudalnych z powodu ilości fatygi, jaką im przynosiła wojna czynszowa, a wykupili je sami chłopi albo spekulanci. W 1865 roku, już po wojnie secesyjnej, Peter Ball, być może ostatni bojownik antyczynszowy, został wyrzucony z gospodarstwa przez stanową milicję po rozpędzeniu jakichś resztkowych Indian, którzy go bronili. Jeszcze bodaj przez cały XIX wiek pojawiali się prawnicy egzekwujący pozostałe czynsze w naturze, a według literatury przedmiotu do dziś pojedyncze grunty na terenie stanu Nowy Jork są obciążone nominalnym czynszem na rzecz dalekich następców prawnych Van Rensselaerów. I tak skończyła się i nie skończyła zarazem wojna czynszowa, pomyślana przez pierwszych buntowników chłopskich jako kontynuacja niedokończonej rewolucji amerykańskiej, mającej przynieść wszystkim wolność i samostanowienie w nowym świecie. Jest to poniekąd bardzo szara, bagnista historia, gdzie przemoc i intrygi przynoszą pewne skutki, chociaż bez fajerwerków. Myślę, że poza wszystkim innym może nas to wszystko nauczyć trochę szacunku dla wczesnych Stanów Zjednoczonych, ponieważ często dzisiaj już się zapomina o realnym sensie ich wojny o niepodległość z Wielką Brytanią. Jak bunt społeczny wybuchł w ówczesnej Ameryce, to nie bardzo nawet miano aparat przemocy, żeby go krwawo stłumić, i względnie też łatwo przeniknął do jawnej polityki wyborczej. W Brytanii, jak się szersza ludność domagała praw wyborczych czy reform, to rządząca elita miała na zawołanie kawalerię, żeby ich rozjechać i dorzucić trochę ofiar śmiertelnych dla przykładu. Widać to na przykład w głośnej masakrze ludności w Peterloo w 1819 roku, czy w brutalnych prześladowaniach czartystów, przed którymi Thomas Dever uciekł za ocean. Oczywiście na kontynencie, w takich przyjemnych państwach jak Rosja czy Prusy, było jeszcze pikantniej. USA w XIX wieku nie było oczywiście państwem idealnym, ale dla właściwie wszystkich Europejczyków było ową wyśnioną krainą obfitości pod rządami zwykłego człowieka i bezjarzma arystokracji. Jak Ameryka rewolucyjno-demokratyczna przecież gnęła się w Amerykę dzisiejszą, o której zwykle tak nie myślimy, to jest ciekawy temat, ale oczywiście nie na dzisiaj. Jednak nie można odmówić Amerykanom, że nie są tak zupełnie potulnymi ludźmi i pewnie czasami można się w ich oczach dopatrzyć błysku antyczynszowego bojownika.